Chciałbym wam powiedzieć tu coś fajnego, motywującego lub po prostu mądrego. Tak żeby wiecie, nabrało to bardziej filmowego efektu. Jednak siedzę właśnie przy montażu i nic nie mogę wymyślić. Więc powiem wam jedno. Bądźcie dla siebie mili. Elo. Jednym z moich planów na ten wyjazd było skosztowanie lokalnego BJJ. Tak jak już mówiłem w odcinku z Malty, chcę próbować jiu-jitsu za granicami. Także odezwałem się do jedynego klubu na wyspie, gdzie z miłą chęcią przyjęli mnie na trening. Tym angielskim najbardziej. Ale nie ma takiego, wiesz, jakiegoś niewiadomego stresu. Wejdę, już pewnie będzie luźno, ale po prostu dużo od siebie wymagam zawsze. A że spało się na lekcjach w szkole, to teraz to zbiera żniwa, nie? No i klasycznie konkursik do wygrania, ta piękna zgrzewa izotonika. Żeby wygrać, wystarczy zostawić łapę w górę, zasubskrybować kanał, zostawić komentarz i wygrywa komentarz, który nie będzie miał żadnego lajka. Powodzonka! Training? 1 year. I am white belt. You have brown, yeah? Yes. I'm I see training on Instagram. for 8 years. 8 years. Yes. So long. Dowiedziałem się, że właściciel klubu założył go w wieku 23 lat. Trenował wcześniej w Atenach, wrócił tutaj na Zakynthos i założył swój klub. I to jest jedyny klub na Zakynthos w historii wyspy, nie? Więc zajebiście. No i mówi, że w wakacje ma mniej osób, bo wszyscy trenują, pracują. I ma 25 osób na grupie, co uważam, że to jest bardzo dużo, jak spójrzcie jaka jest ta sala. Fajny klub, mały, lubię takie kluby. Pirania jest właśnie podobna i to jest fajne, bo tu każdy się zna. Nie ma pierwszych, lepszych osób z łapanki. Nie idą sobie po ulicy i wpadną, tylko że wszyscy się znają. To jest zajebiste. Tutaj pierwszy raz po całodniowym opalaniu spojrzałem w lustro. Opaliłem sobie okulary. No i zaczęliśmy rozgrzewkę. Ja po 5 minutach rozgrzewki w 29 stopniach wyglądałem dosłownie tak. No myślałem, że zejdę, nie? No i zaczęliśmy sobie robić techniczki. Przerobiliśmy fajnego drilla. Bardzo podobało mi się to, że był on rozbity na takie małe fragmenty i łatwo było go przerobić sobie i zapamiętać. Tutaj chłopaki tuż przed sparingami zaproponowali mi piwo, ale myślę, że przez wysokie temperatury mój żołądek i tak już był wyjątkowo przeorany. Naprawdę myślałem, że zwymiotuję tam. Już nie chodziło o tą temperaturę, że całe ciało czuło ciepło, tylko naprawdę wariował już mi żołądek, że wiecie, duży wysiłek plus to ciepło, no nie? No ale dobra, jak już widzicie, już zacząłem pierwszy sparring. Tutaj mój rywal mocno zamykał mnie w zamkniętej. No i po tej nodze już wiedziałem, że mój rywal będzie czaił się na trójkąta. Kurczę, oddałem bardzo łatwo tą rękę, żeby mój rywal zapiął ten trójkąt. Naprawdę byłem w takim stanie. No ogólnie pierwszy sparring był najgorszy. No i widzę to teraz, że tak naprawdę bardzo łatwo dałem się wbić w ten trójkąt, no ale nie poddałem się i walczyłem. Widzicie, że tutaj kilkukrotnie próbowałem złamać mojemu rywalowi kark. No tak, wiadomo, niedosłownie. No ale chciałem gdzieś tam, żeby wprowadzić go w taką pozycję niekomfortową i żeby rozpiął nogi i widzicie, że mi się to udało. No i tutaj przeszedłem sobie do bodylocka i przeszedłem do bocznej. Przenieśliśmy walkę i zaczęliśmy z trochę innej pozycji, bo znów z zamkniętej. No i tutaj próbowałem rozciągać. Mój rywal łapał mnie za nogi. Wiedziałem, że będzie chciał mnie gdzieś tam
wybić z tej mojej równowagi, dlatego zszedłem nisko na kolano. No i tutaj kolejna próba już trójkąta. Naprawdę mocno defensywnie walczyłem w tej walce. No nie porywałem się na żadną ofensywę, bo byłem w takim stanie, że no po prostu chciałem przeżyć. No i tutaj już się skończył sparring. Widzicie, jak jestem przeorany. Też chciałbym was przeprosić za mój głos. Jestem świeżo po powrocie z Grecji i klimatyzacja tam mocno mnie przeorała i od 4 dni jestem chory. Tutaj lecimy z drugim sparingiem. Ten rywal był taki bardziej energiczny, walczył z góry, mocniej zapaśniczo. Tu oddał mi nogę, więc stwierdziłem, że wejdę tak na chama podaktarowa. Tutaj mój rywal wysiadł poza moją nogę. No i wiadomo, nie powinienem tego oddać. Powinienem mocniej trzymać tą piętę przy kolcu biodrowym, no bo to utrudnia mi mocno dokończenie taktarowa, jest słabsza dźwignia. Tutaj przełożyłem sobie nogę przez nogę rywala, żeby gdzieś tam tą dźwignię móc złapać. No i zacząłem ciągnąć. Łokciem wychodziłem daleko po macie. Ogólnie nie słychać tego na materiale, ale tam mocno chrupnęła ta kostka. Na szczęście mój rywal odklepał, bo no serio już nie chciałem tego ciągnąć, nie? Po tym chrupnięciu. No i tutaj bym chciał zostać na chwilę, bo chciałbym wam powiedzieć, że jestem z siebie bardzo zadowolony, bo mój trener powtarzał, że przy dobrym taktarowie stopa rywala powinna być taka zgnieciona. No i jak na załączonym obrazku widzicie, że no chwyt został dobrze dopięty, głęboko, no bo stopa jest mocno ściśnięta, no i też poskutkowało. Tutaj widzicie, że znów energicznie zaczął mój rywal z góry. Stwierdziłem, że wejdę do zamkniętej. Z tej gardy czuję się najlepiej, zwłaszcza jak jestem zmęczony. Prawą ręką założyłem gilotynę już na rękę rywala. No i tutaj możecie zobaczyć, że mój rywal przytulił się po prostu do mnie i leżał. Także czekałem na jego ruch, no i szybko go wykorzystałem. Przełożyłem nogę przez jego rękę, no i tutaj szybko dopiąłem już trójkąt. Starałem się, żeby te nogi były wąsko, tak jak mówił trener na zawodach. Szedłem po nogę, trójkąt został dopięty elegancko, czyli udało mi się wygrać 2 pojedynki w tym ciężkim ekosystemie. No i tutaj znów zacząłem walkę z dołu, rywal z góry i tutaj czułem, że mogę wejść za plecy, więc postarałem się wejść, no i niestety mój rywal skontrolował to wejście ręką, co uniemożliwiło mi wejście, ale zobaczcie, gdybym przełożył swoją lewą nogę pod prawą ręką rywala, to znów mógłbym być w trójkącie. O, tutaj Karasz to fajnie pokazał, zobaczcie. Cyk i bam. No i na taki pomysł też padłem, tak też zrobiłem, no ale niestety spadłem na matę i akcja się nie udała, wyszedł z tego tylko bączek. No co, każdemu się zdarza. Tutaj niestety oddałem boczną, próbowałem odepchnąć głowę rywala ręką, ale w sumie mógłbym się tutaj wcisnąć w trójkąt rękoma, więc wycofałem tą rękę, mój rywal przeszedł do dosiadu, no i tutaj zawsze moją techniką jest to, żeby od razu nie zrzucać z siebie, tylko żeby ten rywal poczuł, że jestem rozleniwiony. Spojrzałem tutaj, czy jest miejsce, gdzie mogę swojego rywala sweepnąć, no i tak też zrobiłem, naprawdę bardzo łatwo to poszło, ten sweep wszedł. Tutaj mój rywal próbował wejść do trójkąta, ale zrzuciłem jego nogi, przenieśliśmy się, spróbowałem tak na szybko przejść do bocznej, jednak się nie udało, rywal zamknął mnie w połówce i skończył nam się czas. No i tutaj zaczynam trening z trenerem Aspis Jiu-Jitsu Academy, brązowy pas w jiu-jitsu, no i tutaj już poziom grubszy, od razu czułem, że będzie ciężej, zwłaszcza, że to był już mój ostatni sparring, byłem przeorany i fizycznie, jeśli chodzi o sparingi, ale głównie, no mówię, ta temperatura robiła naprawdę duże wrażenie, no po prostu ryła ciało całe. Tutaj znalazłem się w takiej sytuacji, że wiedziałem, że trener będzie zrzucał moje nogi i przechodził do bocznej, jednak wycofał się, oszczędził mnie tutaj. No i ja zacząłem się tutaj czaić na takie podcięcie. Dokładnie nie znam nazwy tego podcięcia, ale tu chodzi o to, że łapiesz prawą ręką prawą kostkę swojego rywala, prawą nogą podcinasz jakby jego kolano, a lewą nogą pchasz w jego biodra. No i tak też zrobiłem. Tutaj uważam, że dosyć dobrze mi się to udało, ale trener to wyczuł i w powietrzu już mi założył skrętówę. No i niestety musiałem klepnąć. Ale lecimy dalej. Ja znów z dołu. Spróbowałem tutaj troszkę pokręcić się po te nogi. W sumie pytanie, dlaczego nie? Wiem, że nie jestem w tym mocny, ale zawsze warto próbować, myślę. No i tutaj możecie zobaczyć, jak trener próbował ciągle te skrętówy, więc te moje nogi gdzieś tam były zagrożone. Tutaj trener próbował zrobić to, co robiliśmy na treningu, tego drilla, ale nie wyszedł. No i tutaj
walka o tą boczną i znów możliwość wyciągnięcia skręta. Tutaj próba założenia trójkąta z góry nogami, no i ja na swoją obronę wiedziałem, że nie będę mógł kłamać karku rywalowi, więc zacząłem wpinać swoje nogi w jego ciało, żeby gdzieś tam zrobić dystans. No i tutaj udało mi się wyjść, jednak oddałem boczną, no i teraz ja walczę z góry. Próbowałem przejść tutaj rywalowi nogi, no ale niestety byłem w takim stanie, że ciężko mi było zrobić cokolwiek, no i bardzo łatwo dałem się usadzić na dupę. Tutaj już obie moje nogi są związane i naprawdę już możecie patrzeć na mnie jak na kawałek mięsa, nie? Po prostu daję sobie robić wszystko. Tutaj dosyć mocno zostałem ściśnięty, musiałem klepnąć, no i skończył się czas. No i co, bardzo dziękuję za ten trening, bo był zajebisty. Dałem radę, wygrałem, ale te sparingi, kurczę, w takiej temperaturze jest ciężkie są. We training kettlebells, mace balls, sandbags. This is good. Look, I think now you are white belt, you have to learn all the basics, but year after year, you have to create your own jiu-jitsu, you know, Yes, your own game. yes. I said this to my students. I have one game, but every guy have to learn his own jiu-jitsu game, not my game, you know. Yes. After 1 year training, now I'm maybe know how about my game. Yes. It's a triangle, and I try to do. Look, everybody's different. Yes, You have yes, a yes. different body, different mind. Yes, yes. Thank you very much. Bye. Ojejku. Nie miałem wody tam. Nie chciałem pić, bo mi było niedobrze, ale czułem, że nie piłem. Wiem, że jakbym się napił, to było jeszcze gorzej. Cały trening chciałem, a słyszałem, w ogóle masz nagrane jak piernąłem? Chyba tak. Ogólnie bardzo jestem szczęśliwy, że udało się zrobić ten trening, bo przez cały wyjazd nie wiedziałem, czy to się uda. Bo I polegałem, pod koniec, nie? tak, bo polegałem po prostu na komunikacji miejskiej, nie mam prawa jazdy. Teraz już po tym wyjeździe wiem, że od razu muszę zrobić prawo jazdy, bo przydaje się na takich wyjazdach. Już się pogodziłem z tym, że nie pojadę na trening, ale trener powiedział, że po mnie przyjedzie, bardzo mu dziękuję za to. Kurczę, no tak jak mówiłem w poprzednim tym odcinku z Malty, będę robił w każdym kraju, gdzie będziemy chodzić na trening, nie? Chyba że to będzie jakiś niebezpieczny kraj, gdzie nie będzie... Gdzie będą tygrysy i będziesz musiał z tygrysami robić trening. Mogę z tygrysami robić, ale mam wrażenie, że to po prostu rozwija mocno, bo wiesz, No tak. zupełnie inaczej trenują w innych klubach, też kultura inna. Bye! Idę po wodę, bo mi się chce pić. Fuj! Możecie słyszeć takie przytąkanie. Na tarasie, możecie pomyśleć, że na tarasie ktoś ma te frędzle takie, co stukają. No i okazało się, że mamy pod oknem 7 kóz. 8, bo mam jedną w nosie. Masz martwego kota nad obiektywem. A co jeśli ja będę kolejny? Jeśli nie chcą szarego, a rudego? No i tutaj już ostatni stage tego dnia, czyli wędrówka po wodę. To by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję, że dotrwaliście do końca, że obejrzeliście ten materiał, że ogólnie jesteście. Bardzo mi miło. No i co? Na mojej animacji odblokowuję właśnie 3. flagę. Stwierdziłem, że też dodam tutaj flagę Polski, no bo jednak też zrobiłem w tym kraju trening i to nie jeden. Także Grecja odblokowana. Mam nadzieję, że tych flag niedługo pojawi się więcej. Do następnego.